Cześć, z tej strony Luke, a przed wami sprawozdanie z pierwszej kolejki Ligi Armored Warfare. W meczu otwarcia spotkały się drużyny Navi oraz Imme. Imme to uczestnik ostatniego turnieju Tankmania 2015, o którym mogliście przeczytać u nas na stronie. Niestety drużyna Nieśmiertelnych odpadła dosyć szybko, przegrywając z późniejszym zwycięzcą turnieju RSOP. Mecz rozpoczął się dosyć klasycznie. Navi wysłało trzon swoich sił do miasta, natomiast Imme podzieliło się po połowie. Lżejsza połowa ich drużyny ruszyła linią 0-1 i szybko zdobyła przewagę nad mniej licznymi i słabszymi jakościowo przeciwnikami. Jednakże powodzeni na flance okupili oddanie inicjatywy przeciwnikom z drużyny Navi. W czasie, gdy większość drużyny związała Imme walką, Software M Leopardzie 2V okrążył bloki i wjechał wrogowi na tyły. Gdy wydawało się, że los Imme jest już przesądzony, 3 lekkie pojazdy ze zwycięskiej flanki zaczęły kapować bazę i to zmusiło VBL-a z Navi do powrotu. Gracz Gorgo poświęcił się, ale uratował swoją drużynę przed kapem i kupił wystarczającą ilość czasu kolegom z drużyny, by mogli się cofnąć i dosłownie zmasakrować pojazdy przejmujące bazę. Jednocześnie część drużyny Imme, która pojechała do miasta, przestała praktycznie istnieć, uchował się tylko jeden MBT. Navi jednak nie traciło czasu na poszukiwania tego czołgu. Większość zawodników pojechała kapować i zabezpieczyć swoje zwycięstwo, zostawiając z tyłu tylko jednego Leoparda, który pojechał naciskać pozostałego przy życiu przeciwnika. Pierwszy mecz, zwycięstwo Navi 7-4. W drugim meczu doszło do pojedynku dwóch mocnych drużyn. Unik Siemka, drużyna, która zajęła trzecie miejsce w turnieju Tankmania 2015, stanęła naprzeciwko zawodników znanej z World of Tanks Kazny Crew. Zamierzali oni udowodnić swoje umiejętności również w Armored Warfare. Obie drużyny przyjęły odmienne taktyki. Unik postanowił przemieszczać się w zwartej grupie, atakując flanką, natomiast Kazna zagrała bardziej elastycznie, atakując dość szeroko. Świetny zwiat Foxem przeprowadzonym przez Paranoję zdradził wotowskim weteranom plany przeciwnika. Dzięki temu manewrowi Kazna Crew mogła zmodyfikować swoją taktykę, wysyłając część czołgów naprzeciwko zastygłym w bezruchu Siemkom, jednocześnie szeroko flankując ich tyły. Alien i Darog w VFM-ach niepokojeni wjechali w kółko, zmuszając Unik do ruchu. Unik postawił wszystko na jedną kartę. Atak frontalny. Niestety dla nich to zagranie nie powiodło się i okrążeni zawodnicy Uniku zostali rozstrzelani przez Kaznę. Mecz zakończył się kapem przy stanie 2-7. W trzecim meczu spotkały się drużyny Steel Fighters oraz Francis Drake, znanej szerzej pod nazwą Piratów. Stali wojownicy przyjęli taktykę przypominającą formację żółwia znaną ze starożytnego Rzymu. Poruszali się w zbitej grupie, licząc na wzajemną protekcję. Natomiast piraci wysłali im naprzeciwko swoje cięższe maszyny i jednocześnie flankując ich linią 01 za pomocą Foxa i XM800, a także dwóch FVM-ów, które zajęły strategiczną pozycję w okolicach pola F1. Dzięki temu mogli zagrażać nadciągającemu stalowemu żółwiowi od boku. Piraci, wycofując się, umiejętnie wciągnęli Steel Fighters w pułapkę, przez co flankujące VFM-y mogły siać spustoszenie w szeregach przeciwników. Jednocześnie lekkie pojazdy drużyny Francis Drake rozpoczęły zajmowanie bazy, zmuszając samotnego MBT-70 do podjęcia desperackiej próby ratowania sytuacji. W tym momencie jednak wszystkie pozostałe czołgi drużyny Steel Fighters były już zniszczone. Samotny MBT nie mógł sprawić cudu. Po dość jednostronnym meczu piraci wygrali 8-1. W ostatnim meczu pierwszej kolejki zmierzyły się drużyny Wynoob's Cry oraz pierwsza dywizja pancerna Andersa. WNC to kolejni weterani Tankmanii 2015, w trakcie której zajęli drugie miejsce, natomiast DPA to jest prawdopodobnie dosyć dobrze znana wszystkim fanom World of Tanks. Obie drużyny początkowo przyjęły podobną taktykę, koncentrując swoje wysiłki na walce w mieście, praktycznie ignorując linię 01. Samotny VBL z WNC stanął na polu D2, by ostrzec swoją drużynę w razie ewentualnego ataku tą stroną.
Do niczego takiego jednak nie doszło, ponieważ DPA postanowiło skoncentrować się przed wjazdem do miasta i tam czekać na przeciwników. Jednocześnie wysłali swojego T-92, by odkrył pozycję przeciwnika. Został wysłany, by nękać drużynę WNC i stanowić im zagrożenie z flanki. W tym samym czasie WNC również grał dość ostrożnie, powoli przesuwając się zwartą grupą przez miasto. Z pewnością byli zdziwieni brakiem aktywności ze strony DPA i przeczuwali pułapkę. Na flance tymczasem doszło do drobnego starcia, w wyniku którego VBL dywizji pancernej został zniszczony. Nacierające WNC zdołało przekonać przeciwników, że zamierzają atakować z ich prawej strony. Po skupieniu uwagi DPA w jedną stronę mogli przeprowadzić mistrzowski manewr okrążający za pomocą VFM-ów i X-Tanka. W tym momencie obrona Andersowców się posypała i pozostało im walczyć tylko o zmniejszenie wymiaru kary. Mecz zakończył się wynikiem 8-3 dla Wynoops Cry. Wyniki pierwszej rundy możecie zobaczyć w tej chwili na ekranie. Nawie oraz Kazna Crew wygrały poprzez Cup odpowiednio 7-4 i 7-2, natomiast Francis Drake i Wynoops Cry pokonali swoich przeciwników 8-1 i 8-3. W klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzi na razie Makany z klanu Nawie z 4 fragami, jednak po piętach depczą mu Lucas z Francis Drake oraz Kocur z Wynoops Cry. Obaj mają po 3 fragi. W tabeli prowadzi Francis Drake z 3 punktami, jednak z tą samą liczbą punktów znajdują się również drużyny WNC, Kazna oraz Nawie. To by było tyle na dziś. Bądźcie z nami. Kolejna runda rozpocznie się już w sobotę. Po więcej informacji zawsze możecie wstąpić na naszą stronę armoredwarfare.pl. A ja tymczasem się z wami żegnam i do usłyszenia.